Witam ponownie, moi drodzy, w naszym cyklu rozkminiania niejako zagadnienia dotyczącego zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z dysregulacją uwagi. Dzisiaj dosłownie 3 zdania, można powiedzieć, dotyczące podtypów, które będą nas wprowadzały potem w kolejne odcinki, w których sobie opowiemy o różnego typu objawach związanych z poszczególnymi podtypami. Dzisiaj tylko droga wstępu i pokazanie Wam, o czym będziemy mówić w dalszym czasie i na dalszych spotkaniach. Przede wszystkim proszę pamiętajcie, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej z dysregulacją uwagi to jest spektrum cech. Spektrum cech typowych dla danej osoby, co dla nas oznacza, moi drodzy, tyle, że tak naprawdę każde z dzieci, każda osoba nastoletnia czy osoba dorosła będzie prezentowała absolutnie inny zestaw cech pod kątem ilości, nasilenia, występowania form zakłócania jej funkcjonowania. Wiemy doskonale, że zespół nadpobudliwości to jest zaburzenie neurorozwojowe, czyli to, co dotyczy układu nerwowego, a więc znowu każdy z nas ma zupełnie inne wsparcie ze strony wspierające rozwój, ma inne uwarunkowania genetyczne, osobowościowe, a więc i ten układ nerwowy też nieco inaczej jest zbudowany. I teraz zespół nadpobudliwości, pamiętajcie, nie jest chorobą. To nie jest tak, że podajemy jakiś lek i leczymy dziecko jak z grypy. Absolutnie nie. Ze względu na to, że jest to zaburzenie neurorozwojowe, to traktujemy to jako taki pewien konkretny dla danego człowieka neurotyp. To znaczy, że mózg nie jest u tego człowieka chory, nie jest uszkodzony, tyle że on w sposób nieharmonijny, nieklasyczny, nietypowy się rozwijał. A co za tym idzie? Cała taka gospodarka biochemiczna, zarządzanie tą gospodarką jest po prostu inne, co jednocześnie będzie wpływało na funkcjonowanie mózgu i potem samego człowieka. To ma bezpośredni absolutnie wpływ na tak zwaną akcję i reakcję w mózgu, tak? Czyli zarówno odczucia, zarówno percepcja, zarówno takie ogólne postrzeganie i funkcjonowanie w różnych przestrzeniach społecznych, ale także ogólnie postrzeganie świata. To wszystko będzie inne dla każdego z osób posiadających taką diagnozę, a nawet jeżeli nie posiada diagnozy, a posiada ma zespół nadpobudliwości, to dokładnie tak samo będzie to wyglądało. Skoro my mówimy, że jest tutaj takie rozpatrywanie spektrum cech, to znaczy, że dana osoba nie rozwija się w sposób standardowy, taki typowy, książkowy, tabelkowy, jakbyśmy to nazwali. Absolutnie nie. Dla każdej z nich będzie inny zestaw objawów, ale także różne nasilenie tych objawów. Ta grafika, którą teraz widzicie, ona prezentuje tak naprawdę takie różne trudności, z którymi borykają się w mniejszym lub większym stopniu właśnie osoby z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. To będą różne kombinacje, natomiast te kolory, które tu widzicie, wskazują też, jaka częstotliwość występowania problemów jest, prawda? Tu, gdzie mamy zamalowany cały ten trójkącik z tego kółeczka pod nazwą nieuwaga, występuje praktycznie u każdej osoby, prawda? Widzicie, że wszystkie części są zamalowane. I tak mniej więcej musimy to sobie analizować i odczytywać. I teraz pamiętajcie, że ta prezentacja cech, które tutaj widzicie, tych pewnych trudności, będzie, co prawda mówimy, że człowiek ma dysregulację uwagi, tak, pewną formę nieuwagi, ale tutaj musimy mieć brać pod uwagę to, że ta nieuwaga teoretycznie u 1/500 osoby będzie miała zupełnie inne nasilenie, będzie zupełnie inna jakość tej dysregulacji, ale także inaczej będzie się to przekładało na jej funkcjonowanie, więc tutaj o tym należy pamiętać. I teraz, moi drodzy, skoro powiedziałam, że dzisiaj mówimy sobie o podtypach, to znaczy, że o właśnie, to jest teraz Wam potrzebne, żebyście sobie na to zerknęli. Biorąc pod uwagę klasyfikację chorób i zaburzeń, czy bierzemy pod uwagę amerykańską klasyfikację DSM-5, czy bierzemy klasyfikację Światowej Organizacji Zdrowia ICD-11, tak naprawdę obie te klasyfikacje wyróżniają 3 podtypy.
punkty. One minimalnie różnią się pod kątem samej nazwy, natomiast z punktu widzenia zestawu objawów są one podobne. I teraz ja jakby chcę Wam to też rozgraniczyć, żebyście mieli jak największy pogląd, ze względu na to, że niektórzy psychologowie, niektórzy psychiatrzy będą korzystać z klasyfikacji DSM-5, inni z ICD-11, więc tutaj, żebyście mieli też pogląd, jak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o pierwszy podtyp, czyli to, co na fioletowo macie tutaj narysowane, według DSM-5 jest to podtyp, który w tej klasyfikacji jest nazwany ADHD przez literkę I, właśnie jako podtyp nieuważny od angielskiej nazwy. Natomiast według ICD-11 mamy podtyp, w którym przeważa dysregulacja uwagi, a więc tutaj mamy te największe trudności związane właśnie z uwagą. Drugi podtyp, moi drodzy, zgodnie z DSM-5 to jest ADHD z takim odnośnikiem literką H jako hiperaktywność, natomiast według ICD-11 mamy podtyp z przewagą nadpobudliwości i impulsywności i podtyp trzeci według DSM-5 to jest ADHD, taki odnośniczek literka C, czyli taki odpowiednik polskiej nazwy jakby obrazu kombinowanego, natomiast według ICD 11 to jest tak zwany podtyp mieszany, złożony, w którym po prostu mamy kłopoty zarówno z nadpobudliwością, zarówno z uwagą, tak? Czyli taki miks różnych trudności. I teraz, moi drodzy, tak jak Wam obiecałam już kiedyś wcześniej, powiedziałam, że o samych objawach danych podtypów będziemy mieć, każdy podtyp to będzie inne spotkanie ze mną. Dzisiaj tylko dosłownie takie słowa klucze, żeby wprowadzić Was w temat związany z podtypami. Pierwszy podtyp, czyli ten podtyp z dysregulacją uwagi, to jest podtyp, który tak naprawdę najczęściej jest diagnozowany wśród osób dorosłych i kobiet i stanowi 25% wszystkich diagnoz. Natomiast tutaj warto jakby przytoczyć takie stwierdzenie, że ten podtyp jest tak naprawdę najtrudniejszy do ocenienia, najtrudniejszy do scharakteryzowania i wychwycenia u dzieci. Dlaczego? Dlatego, że nadal funkcjonuje taki stereotyp, że jak dziecko ma zespół nadpobudliwości psychoruchowej, czy jak kto woli ADHD, to jest dziecko, które bez przerwy jest w ruchu, to jest dziecko, które nie potrafi wysiedzieć w jednym miejscu, jest ciągle rozkojarzone i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten stereotyp jakby wyklucza osoby, które mogą być grzeczne, siedzieć spokojnie, nie wychylać się jakoś szczególnie do przodu, a jednocześnie mające właśnie kłopot z dysregulacją uwagi. I dopiero w późniejszym życiu, tak naprawdę w młodej dorosłości, taka diagnoza się pojawia. Dlatego, moi drodzy, im więcej wiemy o danych podtypach, tym oczywiście z perspektywy diagnostycznej lepiej. Więc takie słowa klucze tylko dotyczące tego podtypu, to na pewno to, że mamy dysregulację uwagi, która ma też bardzo taki duże powiązanie niejako z pamięcią roboczą i szybkością przetwarzania, prawda? Czyli osoba jest w stanie bardzo intensywnie się skupić, dużo czasu poświęcić na dane zagadnienie, jeżeli jest to w moim zainteresowaniu, jeżeli to jest mój fokusik, który mnie interesuje. Natomiast jeżeli coś wymaga ode mnie bardzo dużego wysiłku umysłowego, a dodatkowo ja nie widzę celowości działania tutaj, jest to dla mnie męczliwe, mało stymulujące, to ja niestety nie będę się na tym skupiać. W tym podtypie osoba również popełnia bardzo nieostrożne błędy. Nie dlatego, że nie potrafi, nie wie danej informacji, tylko dlatego, że czyta albo polecenie na przykład całościowo, albo pomija jakieś niuansiki, które w tym poleceniu są, albo nie działa według takiego działania kroczek po kroczku i potem nagle mają błędy na przykład w liczeniu na matematyce, bo pomija szczegóły, bo na przykład coś odwróciło uwagę takiego człowieka. Ptak za oknem zaczął uderzać dziobem w szybę i wystarczyło, żeby przestać się skupiać na tym, co mam wykonać. To także kłopot w ogólno pojętych funkcjach wykonawczych pod tytułem organizowania swojej aktywności, tak? Czyli zaczęcie, kontynuowanie i skończenie aktywności, bo to wymaga dużego wysiłku po prostu umysłowego. To są osoby, które często zapominają różne rzeczy, ale też gubią różne rzeczy, chociaż o tym gubieniu nie do końca jest tak, że coś ginie na zawsze.
O tym przy okazji, jak będziemy sobie mówić o szczegółach objawów tego podtypu. To jest oczywiście trudność w słuchaniu poleceń i instrukcji, w takim działaniu kroczek po kroczku, w takich wykonywaniu rutynowych obowiązków, tak, że w poniedziałek masz zrobić to, we wtorek o tej masz zrobić to i tak dalej, i tak dalej. To bywa trudne właśnie dla tych osób. Mamy wśród nich również takie, które na przykład, którymi targa często pewien niepokój, smutek, ale także nieśmiałość. Właśnie ze względu na te różne kłopoty. Nie zawsze tak jest, ale bywa. Również perfekcjonizm w działaniu. To rozwinę przy okazji kolejnego spotkania. I pamiętajcie, że akurat ten podtyp, z racji tego, że jest najtrudniejszy do zdiagnozowania u dzieci, bo często tego nie dostrzegamy, albo mylimy to z zaburzeniem lękowym. Drugi podtyp to podtyp z przewagą nadpobudliwości i impulsywności. To jest podtyp, który najczęściej rzuca nam się w oczy u małych dzieci, tak? Czyli bardzo widoczne jest to u przedszkolaków, ale paradoksalnie niewielu przedszkolaków taką diagnozę otrzymuje, tak? No bo wtedy mówimy, bo jeszcze ma czas, bo lubi biegać i tak dalej, i tak dalej. Czyli sobie znajdujemy jakieś argumenty na tłumaczenie pewnych zachowań dziecka. W takiej czystej postaci, kiedy nie ma kłopotów z dysregulacją, tylko absolutnie kłopot dotyczy właśnie tej nadpobudliwości i impulsywności, jakby ilość diagnoz stanowi 5%, czyli bardzo niewiele i najczęściej te diagnozy dotyczą właśnie ewentualnie dzieci, ale i mężczyzn, kiedy w życiu dorosłym taka diagnoza się pojawia. I teraz, moi drodzy, znowu nie będę Wam dzisiaj opowiadała szczegółowo o tym podtypie, natomiast chcę powiedzieć jedną ważną rzecz. To jest rzeczywiście taki podtyp, który wiąże się z taką dużą potrzebą jakiejś aktywności, stymulacji ruchu, ale także przekłada się to na dysregulację emocji, prawda? To są też dzieci, które bardzo często się wiercą, wstają z miejsca, lubią chodzić albo stać. Jakby jak wymaga się od nich jakiegoś dłuższego siedzenia w jednym miejscu, to one na różny sposób kombinują, żeby jakkolwiek się poruszać. To są dzieci, które albo robią wokół siebie dużo hałasu, albo bardzo dużo mówią. Dzieci, które będą impulsywne, będą przerywały innym, będą się wtrącały do rozmowy, będą miały kłopot z czekaniem na swoją kolej, prawda? Ale także czasami będą zgłaszać się do odpowiedzi, zanim jeszcze nauczyciel skonstruuje do końca pytanie. Potem w takich starszych klasach albo jako nastolatek będzie taka osoba podejmowała na przykład bardzo ryzykowne aktywności, czyli na przykład osoba, która będzie miała prawo jazdy, może jeździć bardzo nieostrożnie, czyli kompletnie łamać wszelkiego typu zakazy, w ogóle nakazy drogowe, tak? Jeździć bardzo nieuważnie, szybko, jakby nie dostosowując jazdy do warunków panujących, bo większa adrenalina. To są często nastolatkowie, którzy uprawiają bardzo ryzykowne sporty, tak? Czyli jazda na deskorolce, na przykład po jakichś poręczach ze schodów i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że im większa adrenalina, tym większa szansa, że po prostu mogę funkcjonować. I wreszcie trzeci podtyp, czyli podtyp mieszany, to jest najczęściej diagnozowany podtyp, dlatego stanowi 70% wszystkich diagnoz. Najczęściej właśnie jest on wystawiany u dzieci, natomiast warto przypomnieć, że tutaj w tym podtypie dziecko musi prezentować zarówno kłopoty z tego pierwszego, jak i drugiego podtypu, czyli i dysregulacji uwagi, i właśnie jakiś aspekt nadpobudliwości i impulsywności, ale obiecuję Wam, że te podtypy będziemy sobie szczegółowo omawiać. Podsumowując, moi drodzy, pamiętajcie, że tutaj znowu najczęściej te diagnozy są w okolicach tego początku szkoły podstawowej, 7-9 rok życia, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby młodsze dziecko również taką diagnozę otrzymało, jeżeli ewidentnie mamy taki obraz i mamy diagnostę, który wie, na co patrzeć. Jeśli chodzi o samą ścieżkę taką diagnostyczną, tylko wskażę, że u danego człowieka musi występować 6 z 9 objawów, czy to nieuwagi, czy nadpobudliwości, które są wskazane na przykład w klasyfikacji DSM-5. W przypadku osób dorosłych, i tutaj mówimy o osobach 17+, tutaj osoba musi spełniać przynajmniej 5 objawów, 5 cech, właśnie w tym 17 roku życia i starsze, ale
Znowu, w zależności od tego, z której klasyfikacji korzystamy, troszeczkę inaczej to będzie wyglądało. Sam aspekt diagnozy będziemy sobie omawiać też przy okazji innego spotkania. To, co już powiedziałam na którymś ze spotkań, my musimy brać pod uwagę to, że same objawy, zestaw cech, tych spektrum cech zespołu nadpobudliwości będzie się zmieniał w ciągu życia. I tak możemy na przykład, moi drodzy, mieć, że przedszkolak jakby w pierwszej swojej wersji to jest dziecko o podtypie nadpobudliwości, ale w wieku szkolnym na przykład będzie spełniał kryteria szczególnie tego podtypu mieszanego, co w konsekwencji może się okazać, że w życiu dorosłym osoba będzie miała głównie problemy z dysregulacją uwagi i to naprawdę może się zmieniać, natomiast sam zespół nadpobudliwości psychoruchowej będzie z człowiekiem do końca życia. To są takie statystyki, które udało mi się zebrać. Dla takiej ciekawości może, moi drodzy, gdzie zobaczcie podtyp z dominacją dysregulacji uwagi w głównej mierze tak naprawdę jest, czy dotyczy nastolatków i dorosłych. Tam jakby statystycznie najczęściej taka diagnoza się pojawia. Jeśli chodzi o podtyp nadpobudliwości i impulsywności, znowu w przypadku przedszkolaków, tam najczęściej obserwujemy te objawy i najczęściej jakby ten podtyp jest jakby określany. Natomiast podtyp mieszany, przedszkolaki, dzieci w szkole podstawowej w podobnych wartościach, natomiast nie ma sprecyzowanych danych u nastolatków i osób dorosłych. Nie udało mi się po prostu tego znaleźć, ale jednocześnie widzicie, jak mniej więcej się to układa, tak jak jest to nawiązane do podtypów. To tyle, jeśli chodzi o drogę wstępu właśnie tych podtypów, a niebawem powiemy sobie o poszczególnych podtypach bardzo, bardzo szczegółowo. Pokażę Wam, na co należy zwrócić uwagę, co powinno nas zaniepokoić i co powinno nas popchnąć do tego, żeby dogłębnie sprawdzić, jak moje dziecko funkcjonuje. Za dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia.